Witam Was pięknie. W dzisiejszej kuchni hasło wołowina. O, jakżeż to teraz kontrowersyjne hasło ze względu na różne umowy, kiedy ta wołowina płynie, leci do nas z Ameryki Południowej i my jesteśmy źli na to wszystko, że ktoś na to pozwala, że taka jest legislacja, że ta wołowina płynie i ta wołowina okazuje się, że już w pierwszych partiach nie sprawdziła się najlepiej, gdyż wykryto w niej dużo bardzo niedobrych dla naszego organizmu związków trujących i których nie chcemy. Ale czy my tylko musimy kogoś słuchać i tylko musimy słuchać tego prawa? Przecież my sami jesteśmy w stanie tę wołowinę wyłączyć z naszego rynku na zawsze. Ponieważ jeżeli będziemy kupowali polską wołowinę, a taka jest dzisiaj na tym stole, no to co my robimy? My zmuszamy sprzedawców do tego, żeby nie zamawiali tamtej, bo Polacy nie chcą kupować. Nieraz w historii pokazaliśmy, że potrafimy zrobić gest Kozakiewicza w takich tematach i namawiam Państwa do tego. Tak, wprost namawiam Was do tego. Kupujcie polską wołowinę, nie kupujcie w ogóle tamtej, a zobaczycie, co się wydarzy. Jak się zepsuje w sklepach kilka razy, kilka partii i będą musieli to utylizować na swój koszt, wtedy okaże się, że nie zamawiamy. Nie zamawiamy, wołowina nie płynie i w ten sposób to my będziemy decydowali o tym, czy owa wołowina będzie nam w ogóle na naszym rynku obecna. Ale dzisiaj zajmijmy się taką wołowiną, którą ja tutaj mam. Z tych takich nie najlepszych części, znaczy nie tych takich, gdzie robimy steki z polędwicy i tam te specjalne tomahawki i tak dalej, czyli gdzieś tam z łopatek, nie łopatek, mamy z tłuszczykiem wołowinę, którą mielimy. Najlepiej zróbmy to sami, albo w sklepie powiedzmy, proszę nam zmielić tą łopatkę, albo to gulaszowe, gdyż dzisiaj będziemy tą wołowinkę przyrządzali na szampurach. Tak, mam tutaj mnóstwo mieczy, których nie omieszkam użyć. Nie tylko te dwa nagie z Grunwaldu, ale te miecze, które przydadzą nam się do tego, żeby ową wołowinkę nadziać, a tam już się kończy, proszę zobaczyć, proszę zerknąć, już się kończy dopalanie, czyli zostaje nam gorący żar na moim pseudogrillu ręcznie stworzonym. Ale co do tej wołowiny? I to jest skarbnica wiedzy. A jaką lubicie? W zależności jaką lubicie, taką ona będzie. I co lubi ta wołowinka i co lubi ta wołowinka? Lubi paprykę, ale nie samą paprykę. Papryka z solą, z dodatkiem czosnku, z dodatkiem tymianku, choćby takiego, który rośnie tam za mną, takiego, który sobie daje radę, z dodatkiem czombru, który świetnie pasuje do wołowinki. I taki zestaw kocha wołowina. Niektórzy kochają kmin rzymski, ale ja bym go jednak pozostawił na rzecz kogo? Na rzecz baraniny. Tam kmin rzymski jest bardzo, ale to bardzo wskazany. Opcjonalnie wołowina lubi już suszoną bazylię, no i oczywiście pieprz. To wszystko jest w tej mieszance, więc czas po przykryciu tej części z zewnątrz wszystko dobrze wymieszać, tak żeby te smaki przeszły. Mamy tłuszczyk w środku, w tym mięsie, mamy same mięsiwo, mamy przyprawę i odrobina zieleniny świeżej. Pietruszka. Pietruszka zrobi nam tak zwaną robotę świeżości tego, co przyrządzimy, a przyrządzimy po prostu nic innego jak klops, tylko bez węglowodanów, czyli bez żadnej otoczki węglowodanowej z bułki tartej, a tylko i wyłącznie samo mięsko, nic więcej. Kiedy zjecie 200 gramów około tego wszystkiego, tak jesteście najedzeni. Uwaga, uwaga, uwaga. Bardzo ważna historia, a mianowicie taka, że ta wołowina z tymi przyprawami
wyłącza nasz mózg, który chce jeszcze. Wspominam o tym cały czas. Gdybyśmy dodali tylko soli i pieprzu i na tym skończyli, a w zasadzie tylko soli i też by było smacznie, to wierzcie mi, że mózg by powiedział 200 gramów starczy, dziękuję, pan Karol już idzie sobie na spacer. A jeżeli już jest tak przyprawiona, jest bardzo aromatyczna, bardzo smaczna, wtedy on mówi więcej. I tutaj należy uważać. Ale póki co wszystko trzeba wymieszać. Delikatnie podlewamy wodą, gdyż ona musi nam się doskonale kleić. Nie dodajemy jajka, bo nie będą to mielone, tylko będziemy coś robili na wzór lula kebab. W związku z powyższym na szampurach musi być namoczona, żeby nam nie pękała. O, tak jak nam teraz pęka, to znaczy, że nie jest dobrze jeszcze. Nie jest dobrze. To musi być konsystencja idealna do tego, żeby nie pękało, wtedy nam nie spada z szampura. Więc jeszcze podlewamy delikatnie wodą. Połączy nam się tłuszczyk, połączy nam się woda. Odstawimy to na chwilę. O, teraz tak, teraz tak. Teraz to jest idealna konsystencja. A za chwilę nauczymy się ową wołowinkę nadziewać na szampury, a potem hyc na naszego grilla. Cała tajemnica tego, żeby się to wszystko powiodło, co dzisiaj jest w odcinku, polega na tym, co się będzie działo w tej dokładnie chwili. A mianowicie, jak to zrobić, żeby z szampura nie spadło, z owego naszego mieczyka, żeby nie spadła nasza cenna wołowina, polska wołowina, zaznaczam, do środka, do żaru. Więc wybieram sobie kuleczkę. Zawsze maczam wodą zarówno rękawice, jak i naszą wołowinę. A teraz najpierw nadziewanie na sam środeczek, a potem ściskanie. I ważne, żeby bardzo dobrze pościskać, żeby bardzo precyzyjnie zrobić ten element z takim, o właśnie, zacyklik. Ja to nazywam zacyklik. Z jednej i z drugiej strony oczywiście zacyklik, tak żeby nam wołowina nie spadła z owego szampura. Musi być to cienka warstwa z dwóch stron, mocno przywarta do szampura. Nie może być nigdzie przerw. Nie może być nigdzie przerw, bo te przerwy sprawią, że nam po prostu owa wołowinka spadnie. No a potem ona wędruje tu, bardzo nisko przy żarze, ale nie może już nic się tam palić. I teraz czekamy. To są chwile, to są krótkie chwile. Czym niżej przy żarze, tym lepiej. Czym wyżej, tym gorzej, gdyż co? Nie ma bardzo wysokiej temperatury, ona nie przylega natychmiast do szampuru i tu może się dziwna rzecz wydarzyć. Więc jakby teraz obserwując mnie, można mniej więcej wyliczyć czas owego grillowania, ale nie każde drewienko, które było podłożone, jest takie samo. Nie zawsze temperatura jest taka sama. Raz jest tak, raz jest szmak, więc nie ma czasu jak w jakiejś kuchni gastronomicznej, gdzieś wewnątrz w restauracji, tylko po prostu musimy włączyć rozumek. A jak włączymy rozumek i chwilę poczekamy, to co mamy? To mamy. Czyli już ta część, proszę bardzo, ona już przyległa. I jest to, na czym nam zależało, czyli nic nam nie spadło, a już się pięknie grilluje i soczyście się grilluje. 2 razy tylko to przerzucimy, a można i raz. Ja to specjalnie w tej chwili zrobiłem na ten pokaz.
Natomiast najlepiej jest, jak raz to robimy. No i jeszcze jedna rzecz. Masło klarowane dla pobłysku z rozmarynkiem. O, pod samą końcóweczkę naszego grillowania prawi cuda i zawsze nam się uda. Koniec, kropka. DZ, zaraz będziemy zajadali. Pięknie to wygląda. Jeszcze lepiej pachnie. A to, co jest najlepsze, genialnie, soczyście smakuje. Poezja. Polecam. Polska, nasza wołowina. Najlepsza na świecie. Smacznego.